Dzień dobry. Czas na kolejną analizę, czy kolejne przedstawienie kolejnego nowego bolidu na gridzie. Bolid RB01 i nie, to nie jest nowe oznaczenie bolidu Red Bulla, jest to z kolei zespół Alpha Tauri, który w tym sezonie będzie nazywał się Visa Cash App Racing Bulls F1 Team i ich bolid RB01. Zostały pokazane rendery nowego malowania, nowego bolidu. Wiemy, że to jest nowy albo połowicznie nowy bolid, bo niektóre rzeczy, chociażby takie jak przednie zawieszenie, są całkowicie nowe, natomiast podłoga czy tył bolidu, tylne skrzydło, dyfuzor, tylne zawieszenie wygląda na to, które było znane nam z bolidu AT04, czyli bolidu Alpha Tauri z zeszłego sezonu, ale o tych szczegółach sobie opowiemy już za chwilę. Zacznijmy sobie tradycyjnie od przodu bolidu i co tu widzimy? Widzimy przede wszystkim nowy nos, nowy smukły nos, nie tak szeroki jak w nowym bolidzie Alpine, ale to, co go charakteryzuje, to jest nowy kształt, szczególnie tej końcówki, która jest zaprojektowana w taką fałkę, która jest podobna do tego, co widzieliśmy w zeszłym sezonie w bolidzie Ferrari. I jeśli chodzi o porównanie tego nowego nosa z nosem, który widzieliśmy na bolidzie AT04, poprzedniorocznym bolidzie Alpha Tauri, to konceptualnie jest tutaj zachowana ta charakterystyka, że ta końcówka nosa łączy się z głównym płatem tutaj przedniego skrzydła. Natomiast samo przednie skrzydło jest moim zdaniem dokładnie tym samym skrzydłem, które Alpha Tauri pokazywało na renderach przedsezonowych w zeszłym sezonie. Więc na tym nie będziemy się skupiać. Poczekamy na testy, żeby zobaczyć, co nowego Visa Cash App Racing Bulls F1 Team przygotowało w tym obszarze. Jeśli przejdziemy sobie troszeczkę dalej do przedniego zawieszenia, to zobaczymy, że w tym obszarze mamy nie lada rewolucję jak na zespół sfający, bo mamy oczywiście zawieszenie w układzie typu półrot. Jest to duża zmiana pod względem szczególnie mechanicznym. Aerodynamicznie to ma swoje plusy, bo troszkę czyścimy tutaj ten rejon przy samym monokoku, gdzie chcemy, żeby był jak najlepszy przepływ masy powietrza, przepływ strugi powietrza pod ogromne podcięcia w sidepodach czy pod podłogę. I to jest jedna z rzeczy wyróżniających te rendery nowego bolidu RB01. Następnie mamy zmienione wloty do sidepodów z charakterystyczną taką wargą wystającą bardzo mocno do przodu. Jest to rozwiązanie przypominające oczywiście RB19, a jakże. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę, o chociażby podłogę, krawędź podłogi, lusterka, czy w ogóle tą centralną część bolidu, czy właściwie nawet sidepody. Mam wrażenie, że jest to bardzo spójne z tym, co widzieliśmy na bolidzie AT04 w końcówce zeszłego sezonu. Bo jeśli popatrzymy sobie na bolid RB01 z innej perspektywy, to widać, że ta krawędź dolna wlotu do sidepodów jest mocno wysunięta do przodu. Cały koncept aerodynamiczny tych sidepodów ze zjeżdżalniami, tego podcięcia właściwie pod wlotem powietrza do sidepodów, tej takiej guli tutaj, która nam się tworzy. Jest to geometria, która jest identyczna lub prawie identyczna z tym, co widzieliśmy w zeszłym sezonie w Abu Dhabi. Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o krawędź podłogi. Jest to właściwie dokładnie ta sama krawędź podłogi, która była w poprzednim bolidzie i te wszystkie powierzchnie na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo. Oczywiście może być tak, że coś, co na renderach wygląda identycznie jak w zeszłym sezonie, niekoniecznie takie musi być, bo czasami zmiany wprowadzane w bolidach są tak małe, jeśli chodzi o wygląd części, że aby je zauważyć, trzeba byłoby nałożyć na siebie dwie części i porównywać, jak wyglądają po prostu powierzchnie pomiędzy tymi dwoma częściami. I czasami bardzo trudno wyłapać jakieś zmiany, które pojawiają się na bolidach. Szczególnie właśnie w obszarze podłogi, gdzie czasami większe zagłębienie, czy jakaś większa gulka na górnej powierzchni, czy na dolnej, może sprawiać, że całe pole przepływu się zmienia i to poprawia osiągi. Ale akurat w wypadku tych renderów jestem mocno przekonany, że
na renderach widoczne części z poprzedniego bolidu zespołu z Faenza. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na tylne skrzydło tego bolidu, to widać, że zespół wciąż wykorzystuje ten koncept z tą taką wolną krawędzią, odsłoniętą krawędzią górnego płata tylnego skrzydła. Jest to jedna z charakterystycznych rzeczy, która wyróżniała zeszłoroczny bolid i ten koncept jest zachowany, chociaż trudno teraz przewidywać, czy faktycznie tak samo bolid będzie wyglądał podczas testów w Bahrajnie. Podobnie ma się sprawa z Airboxem, który wygląda właściwie identycznie jak ten widziany na bolidzie AT04 w Abu Dhabi w zeszłym sezonie. To byłoby już wszystko, jeśli chodzi o to przedstawienie nowego bolidu zespołu Visa Cash App Racing Bulls F1 Team. Myślę, że możemy się spodziewać wielu jeszcze nowości pod nich, szczególnie patrząc na tempo rozwojowe, jakie mieli w zeszłym sezonie, które było naprawdę bardzo imponujące. Szczególnie w tym sezonie, po zacieśnieniu tej współpracy z zespołem Red Bulla, myślę, że mogą nas jeszcze zaskoczyć bardzo ciekawymi rozwiązaniami. To by było na tyle. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i jak zwykle widzimy się już wkrótce.